Niezależnie, czy chcesz sprzedawać kursy, pozyskiwać klientów na Twoje usługi, sprzedawać jakieś produkty, potrzebujesz zbierać potencjalnych klientów. Aby tego dokonać, potrzebujesz landing page'a. W tym odcinku pokażę Tobie, jak samodzielnie możesz stworzyć prosty landing page w WordPressie krok po kroku. Przejdźmy do ekranu. Zalogujmy się na naszego WordPressa. Ja tym razem utworzyłem sobie własnego WordPressa, bo chcę Ci pokazać, jak stworzyć landing page, który będzie działał. Ten landing page będzie przy okazji opcją dla Ciebie. Dzięki niemu będziesz mógł zapisać się na mój newsletter, a przy okazji planuję zrobić serię, w której będę audytować 3 strony w jednym odcinku. I być może akurat Twoja strona trafi do mojego audytu. Dlatego chcę Ci pokazać, jak krok po kroku tworzę taki landing page i na końcu oczywiście będziesz mógł się na niego zapisać i być może przeanalizuję Twoją stronę, w której zainstalowałem już parę wtyczek, które przydadzą mi się do tego odcinka. Teraz przejdźmy sobie na strony. Tworzę sobie stronę i nazwę ją sobie mini audyt www. Zależy mi na tym, żeby ta strona nie miała żadnego nagłówka ani żadnej stopki. Dlatego klikamy sobie tutaj i wyświetlamy coś takiego jak wyłącz nagłówek i wyłącz stopkę, bo nie chcemy, żeby takie rzeczy znalazły się na naszym landing page'u. Teraz jak opublikuję tą stronę i sobie na nią wejdę, to jak widzisz, nie mam tu żadnego nagłówka ani stopki. O to mi chodziło. Jeszcze chciałbym zmienić jedną rzecz. Chciałbym, żeby strona była na pełną szerokość i miała wyłączony tytuł. Przezroczysty nagłówek też wyłączę. I to zostawię. Teraz jak odświeżę, zobaczysz, mam praktycznie pustą stronę, ale o to mi chodziło. Mam przygotowany taki projekt i właśnie ten projekt będę chciał wdrożyć w życie. Dlatego zacznijmy od tego, że ustawimy kolor strony. Wchodzę sobie tutaj, tworzę sobie pierwszy układ wierszy i mamy pierwszą sekcję z logiem, więc wystarczy nam coś takiego. I tutaj w tym układzie wierszy, tu już mogę się przeklikać z powrotem na tą zakładkę. W układzie w stylach ustawimy sobie tło na ten mój kolor. OK. I teraz chciałbym dodać tutaj logo. Więc wybieram sobie obrazek i wgrywam sobie moje logo, którego jeszcze nie pobrałem. Stąd więc klikam tutaj i eksportuję sobie SVG. Teraz jeszcze raz klikam. Logo białe. I pierwsze co, wyskakuje nam problem. Nie możemy wgrywać kodu SVG na stronę. Ale nie bój się, zaraz to naprawimy. Chciałem Ci pokazać specjalnie, że właśnie kodów SVG ze względów bezpieczeństwa nie można wgrywać. Ale można to naprawić. Mam już przygotowany sobie taki oto skrypt. Będzie on w opisie odcinka i przechodzę sobie do wygląd edytor plików. Szukam functions.php. Nie mogę go znaleźć. Momencik. Że za nisko byłem zeskrolowany. I na końcu dodaję właśnie taki oto skrypt. Klikam aktualizuj plik. I teraz przechodzę z powrotem do tej naszej strony mini audytu. Klikam. I ponownie klikam wybierz obrazek. I jeszcze raz spróbuję wgrać ten nasz obrazek. I jak widzisz, poszło. Więc super, udało się zrobić to, co chcieliśmy. Ale jak widzisz, dodałem go w złe miejsce, ale to szybko naprawimy, przerzucając go tutaj. Chciałbym też zmniejszyć jego wielkość. Widzimy, że on ma tutaj 156 pikseli szerokości, więc ja też chciałbym ustawić tutaj na 156 pikseli szerokości ten obrazek. OK, teraz zróbmy kolejną sekcję. Tą oto właśnie tutaj.
Dlatego dodajemy sobie kolejny układ wierszy. Podzielmy go sobie na dwie kolumny i tutaj znowu ustalmy kolor obrazka, tło obrazka na ten oto kolor ciemny. OK. I teraz mamy tytuł Zgłoś swoją stronę. Ja sobie skopiuję go i tutaj dodam nowy tekst. W złym miejscu mi się znowu wkleił, ale to zaraz wszystko naprawimy. W układzie wierszy przenosimy go do sekcji i zmienimy jego kolor na kolor biały. Ustawię też go jako nagłówek H1, bo to będzie pierwszy nagłówek na naszej stronie i ustawię sobie wielkość na 80 pikseli. Czyli wchodzę sobie tutaj, albo wybiorę po prostu XL-a. Dobra, można tu wpisać własnoręcznie 80 pikseli, ale ja ustawię tutaj 48 albo 44. No, tak będzie OK. Teraz chciałbym dodać tutaj kolejną sekcję, kolejną rzecz, czyli taki krótki opis. Wchodzę sobie tutaj, klikam sobie plusika i znowu tekst, wklejam ten tekst i zmieniam go na akapit. Ale też zmieniam jego kolor na kolor biały. Następnie chciałbym dodać to oto zdjęcie. Jeszcze go nie zamieniłem na format WebP, dlatego od razu to zrobię. To jest bodajże, mam dwa zdjęcia, to. OK, tu mam sobie od razu wszystkie te pliki zamienię. Pokaż więcej. Mam takie fajne narzędzie, prześlę Tobie link do niego, które, tak jak widzisz, z automatu wszystkie pliki może zamienić mi na format WebP. I teraz tutaj klikam sobie na tej sekcji plusika i klikam obrazek, wybierz obrazek i wgram sobie to nowe zdjęcie w formacie WebP. Fajnie by było je nazwać inaczej, ale ja na razie zostawię to w ten sposób. Tylko tutaj dodam Przemek Szlip. A tutaj w altach ustawię sobie SP Media. Przemysław Szlip. Tak, żeby opisy obrazków też były dodane, żeby to było zgodne z WCAG. Tutaj chciałbym dodać teraz ten formularz, który już stworzyłem sobie wcześniej w MailerLite. Podlinkuję odcinek, w którym pokazuję, jak zainstalować MailerLite w WordPressie, jak stworzyć swój pierwszy formularz. Ja już mam go gotowego, bo nie chciałem przedłużać tego odcinka. Jak będziesz chciał, jeżeli nie pamiętasz, jak to zrobić, albo nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka. Tutaj sobie wpisuję HTML i własny HTML i tu wklejam ten mój oto kod, który wygenerowałem sobie w MailerLite. Klikam sobie zapisz i zobaczmy, jak ta nasza strona teraz wygląda. Jak widać, nie jest może to wszystko idealne, tak jak na projekcie, ale moglibyśmy tutaj zwiększyć font faktycznie, bo jest trochę za mały. Dajmy go na 60 pikseli i zobaczmy, jak to teraz wygląda na stronie. Wygląda to zdecydowanie bardziej podobnie niż jak jest teraz. Nawet większy moglibyśmy ustawić. Tak jak na projekcie jest 80 pikseli, tak zostawmy może. I możemy przełamać to do nowej linijki. Zawsze będzie to wyglądać trochę lepiej. To co, jeszcze dodamy tutaj ramkę do tego kodu. Możemy to zrobić właśnie w stylach danej sekcji. Style obramowania. Obramowanie weźmy sobie 2 piksele i weźmy, ustawmy kolor biały. Promień obramowania ustawmy na, jaki tutaj mamy, dosyć duży, 80 pikseli. To tak właśnie ustawmy 80, 80, 80, 80.
Zobaczmy, jak to będzie wyglądać teraz. OK, formularz nam nachodzi, więc musielibyśmy jeszcze nadać dopełnienie, czyli poustawiać sobie, myślę, że takie MD dla wszystkich. O. Możemy w ten sposób i wtedy dla wszystkich pozycji będzie taki sam odstęp. Są trochę za mały jeszcze. Jeszcze raz 48. O. I teraz już to bardziej przypomina to, co mamy na stronie. Mamy tu trochę mniejsze teksty. Ja chyba jednak zmniejszę ten nagłówek, żeby to lepiej wyglądało w porównaniu do całości. Ustawię sobie XL-a. Nie musi być taki wielki ten tytuł. I teraz wygląda to dużo lepiej, ponieważ sekcja jest w miarę bardziej podobna do tego, co tu mamy. OK, moglibyśmy teraz stworzyć kolejną sekcję, co sprawdzam. Więc przechodzimy sobie tutaj do WordPressa, klikamy na plusik, układ wierszy i ustawmy sobie najpierw tytuł, więc możemy sobie skopiować ten tytuł. Tak naprawdę pokażę Ci właśnie, nie musisz zawsze robić do plusika, możesz sobie powielić i tak naprawdę ten tytuł przekleić tutaj do układu wierszy, przenieść do sekcji i wpisać, jak tutaj było, co sprawdzam. OK. I ten tekst wklejamy tak, tylko nie widzimy tego, ponieważ musimy ustawić kolor tła na ten nasz ciemny kolor. OK. Teraz sobie skopiujemy, dodamy kolejny układ wierszy i tak jak widać mamy dwie kolumny, więc znowu robimy coś takiego. Znowu ustawiamy kolor tła na ten nasz ciemny. I teraz możemy dodać w tych naszych plusikach kolejny układ wierszy z takim oto podziałem. I tutaj wkleić obrazek. Wklejamy ten nasz obrazek. Wgram sobie wszystkie. I teraz pierwszy jest z komputerkami. Czyli wybieram sobie ten i tutaj dodaję sobie tekst. Ustawię sobie na H3, ponieważ to powinna być teraz H2. Tutaj ustawimy H3 i wkleję ten oto tekst, czyli tutaj mamy responsywność. Tylko nic nie widać, dlatego ustawmy sobie kolor na biały. O, nie zaznaczyło nam. Jeszcze raz. Kolor biały. I dodajmy kolejny tekst. I możemy sobie skopiować ten sprawdzam Twoją stronę. I tutaj już będzie jako akapit. Wklejam go i zaznaczam całość i też zmieniam na kolor biały. Możemy sobie zmniejszyć tę przestrzeń, zaznaczając na układ wierszy tutaj i zmniejszać tak powiedzmy 20-80. I teraz ten układ wierszy możemy sobie powielić i przenieść go do tej naszej sekcji. Nie musimy wtedy tworzyć ponownie wszystkiego, tylko teraz klikamy sobie na to, usuwamy obrazek, wklejamy ponownie kolejny i mamy tą naszą lupkę. Tytuł mamy ogólna przejrzystość, kopiujemy sobie. Momencik, coś źle zaznaczyłem. OK. I zmieniamy tytuł. Opis. Dobra. I teraz cały ten układ wierszy zduplikujmy, czyli powielmy. Podmieniamy znowu ikonkę. Ja już sobie skopiuję przy okazji ten tytuł. I podmienię ikonkę na tę oraz zmienię opis
OK. I została nam ostatnia ikonka do zastąpienia. To jest rakieta. I tytuł. I opis. OK. Jak zaktualizuję, zobacz, mamy dodaną naszą sekcję z wyróżnikami. Ale przydałoby się do nich dodać ramkę, więc teraz zaznaczam sobie ten układ wierszy i dodajmy w stylach ustawienia obramowania. Zobaczmy, jakie tutaj były. 1 piksel, więc ustawmy sobie 1 piksel, dajmy kolor biały i tutaj ustawmy 80 dla wszystkich. O, nie zaznaczyło nam się, momencik. Układ wierszy i w stylach jeszcze raz 80. OK. I to samo musimy zrobić dla pozostałych. Mogliśmy najpierw to zrobić, bo teraz musimy dla wszystkich to kopiować, ale już zostawmy 1 piksel, kolor biały. Tutaj od razu sobie zaznaczmy to, wpiszmy 80. Tak samo dla tego układu wierszy, w style, układ obramowania, 1 piksel, biały. Zaznaczmy tą opcję, ustawmy tutaj 80 pikseli. I ostatnie pole, układ obramowania, 1 piksel, kolor biały i ponownie 80 pikseli. Teraz warto by było, widzimy, że nachodzą nam te rzeczy, więc jeszcze dodać jakieś dopełnienia. Więc ustawmy sobie na takie, co tu mieliśmy ustawione MD. Dobra, to tutaj wchodzimy w to samo. MD i ponownie dopełnienie na OK. Teraz już to powinno wyglądać dużo lepiej, dokładnie. Jak widzimy, strona nabiera kształtu. Jeszcze jedną rzecz bym zmienił, bo zapomniałem, że mamy tą białą ramkę. Warto by było ją usunąć. Dlatego, żeby to zrobić, wchodzimy sobie tutaj w stronę ustawienia i w stylach treści klikamy bez ramki. Jak teraz zapiszemy, to jak widzisz, ramka zniknęła. Dobra, możemy przejść do przedostatniej sekcji. OK, też widzimy, że są dwie kolumny, więc sobie dodajemy. Właściwie możemy skopiować, albo nie, stworzymy ponownie. Układ wierszy, dwie kolumny. Ustawmy sobie kolory tego tła. Znowu na ciemny. Style, kolor tła. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz innych kolorów, to jak najbardziej dodawaj własne kolory. OK, teraz dodajmy sobie ten nasz obrazek, który będzie przyciskiem przy okazji. Klikamy sobie plusik, obrazek, wgrajmy go. To będzie ten plik. Nazwijmy, wypełniłeś formularz. OK. I podlinkujmy go tutaj do formularza. A żeby to zrobić, to najpierw musimy dodać w zaawansowanych kotwicę formularz. OK, zapiszmy. I teraz ten obrazek przechodzimy do odnośnika. Dajemy formularz. Enter. Wypełnij formularz. OK. I zostało nam dodanie tytułu. Czyli tutaj sobie
H2. Dlaczego warto? Dlaczego warto? Zmieńmy ją na kolor biały. I dodajmy sobie listę z ikonkami. OK. Chyba dodałem teraz podwójnie. Przejdźmy sobie. Ten akapit możemy usunąć, jest on nam totalnie niepotrzebny. Tak, dodałem podwójnie taką listę. Ale przejdźmy tutaj i skopiujmy sobie te teksty. OK. Tylko od razu sobie zmieńmy kolor. Momencik tu. Zaznaczanie. W ogólnych, nie, stylizacja tekstu tutaj. Kolor biały. I dodajmy kolejną ikonkę z kolejnym tekstem. I jeszcze 0 kosztów. OK. No OK, mamy tą naszą listę ikonek. Możemy sobie ewentualnie zmienić kolor ikonek na pomarańczowy. Klikam sobie tutaj i wklejam ten nasz kolor. O, zamieniło nam całość. Kolor ikonki. Jeszcze raz. O, i muszę pojedynczo w stylach kolor ikonki sobie zamienić. OK, teraz jak zapiszę, nasza strona już jest prawie całkiem gotowa. Możemy zwiększyć sobie tutaj tą całość, listę ikonek, rozmiar ikonki na powiedzmy 60 pikseli, grubość kroju pisma dziedzic, rodzaj też zostawimy, odstęp między literami, wielkość kroju pisma, no weźmy takie MD. Klikamy zapisz. No i powiedzmy, że to wygląda już zdecydowanie lepiej. Moglibyśmy teraz odsunąć trochę tę sekcję od siebie jeszcze, czyli tutaj możemy dodać margines górny albo dopełnienie, będzie lepiej. Na Excela tutaj tak samo. Nie, w tej, przepraszam, pomyliło mi się. W tym układzie możemy zwiększyć trochę te odstępy między tymi sekcjami. No i zostało nam dodanie naszej stopki. Czyli możemy sobie układ wierszy tutaj na całą szerokość i dodajemy sobie tekst, bo tutaj nic poza tekstem nie ma. I dodajemy sobie ten tekst, kopiujemy cały, wklejamy go tak, ustawiamy jako akapit. Możemy wyrównać do środka, dajmy sobie większe odstępy. No i możemy podlinkować te nasze linki. Zaznaczam sobie pierwszy YouTube, ale najpierw skopiuję sobie link do YouTube'a. Klikam tą oto ikonkę, Enter oraz jeszcze link do LinkedIna. I tak samo klikamy w tę ikonkę, dodaj adres, Enter. Akapit możemy sobie wywalić, bo jest on nam niepotrzebny. No i jak widać, mamy nasz prosty landing page utworzony. Moglibyśmy tutaj dodać jeszcze do tego układu wierszy większe dopełnienie od dołu. Oraz zaokrąglić dół 80 pikseli i 80 pikseli, żeby było podobnie jak na projekcie. Jak widać, teraz to już
zdecydowanie bardziej przypomina naszą stronę, nasz projekt. Tutaj sobie jeszcze możemy zmienić kolor linków, więc wchodzimy w ustawienia odnośnika. Kolor odnośnika ustawiamy na ten pomarańczowy. Ojej, nie to kliknąłem. Na ten pomarańczowy. Tu. I mamy już teraz praktycznie to samo, co na stronie. Tu jeszcze tylko odlinkuję tą spację, bo spacja była. I mamy gotową naszą stronę zapisu. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda na telefonach. Klikam sobie F12 i jak widzimy, ta sekcja wygląda w miarę w porządku. O, tu nam się pojawiło jeszcze przełącznik Szlip, którego byśmy nie chcieli. Zaznaczam ten nasz obrazek i tu mamy coś takiego jak w ustawieniach podpisu. Włącz podpis, możemy go usunąć i nam zniknie. OK, teraz jeszcze na telefonach chciałbym zrobić tutaj mniejsze to obramowanie, dlatego już od tabletów zmniejszymy, powiedzmy, na takie coś. Możemy tutaj kliknąć dopełnienie. OK. I zmniejszylibyśmy też obramówkę, promień, znaczy się na taki tam, powiedzmy, 20-pikselowy. OK, jak teraz to zapiszę, powinno wyglądać to zdecydowanie lepiej. Możemy nawet obramówkę trochę zwiększyć, 36 pikseli, a tutaj dopełnienie jeszcze zmniejszyć. No, wygląda to zdecydowanie lepiej. Co kolejnego? Tutaj moglibyśmy to wyśrodkować, więc dla telefonów możemy zrobić coś takiego, że wyrównujemy tę ikonkę do środka. Teksty wtedy też i responsywność tak samo. Czyli zaznaczamy sobie wszystkie pola po kolei, wyrównaj do środka, wyrównaj do środka i powtarzamy dla każdej tutaj pozycji. Od razu sobie przeskrolujemy w dół. To już wygląda wszystko OK. Klikam zapisz, odświeżam stronę i jak widać wygląda to zdecydowanie lepiej. Możemy właściwie zmniejszyć te obramowania. Tutaj tak samo z 80 to będzie w stylach na 20, powiedzmy. Albo na te 36, co mieliśmy poprzednio, żeby te obramówki były takie same wszędzie. Tutaj zróbmy to samo. Przechodzimy do styli i ustawmy na 36. Tak samo dla wszystkich właściwie pozycji możemy ustawić na 36 pikseli. Style. OK, teraz ta strona powinna wyglądać już tak, jak należy. Jeszcze nam się dla jednego nie zrobiliśmy. OK, to jeszcze ustawię dla tego 36 pikseli. Zapisz. I jak widzimy, strona już wygląda tak, jak należy. Jeszcze logo właśnie. Albo tutaj też sobie to wszystko wyśrodkujmy na telefonach. Wyrównaj do środka. Centralnie i centralnie. OK, i mamy nasz landing page gotowy. OK, skoro mamy już gotowy nasz landing page, ja jeszcze sobie w MailerLite ustawiłem stronę podziękowania, czyli musimy dodać taką stronę
która będzie miała konkretny link, bo tam wysyłam wszystkie osoby, które się zapisuje, czyli utworze dziękujemy. I tutaj wyłączam tytuł, pełna szerokość, bez ramki. Wyłącz nagłówek, wyłącz stopkę. OK. I też mam ją opublikowaną, zaprojektowaną, więc na szybko stworzymy też taki landing page, stronę podziękowania. Jeszcze sobie pobiorę tylko tą grafikę, bo jej nie mam. Zamienię ją szybko na WebP. Żeby mniej ważyła. OK, i tworzymy tą stronę. Dobra, zacznijmy tworzyć naszą stronę podziękowania, czyli zaczynamy tak samo od sekcji z logiem, układ wierszy. Ustawiamy sobie kolor na ten nasz. Tutaj nasz firmowy. Wybierz obrazek, dodaję logo. 150 pikseli, z tego co pamiętam 150 pikseli. OK, bez podpisu. Wstawienie podpisu, włącz podpis. OK, i wtedy mamy podziękowanie. Czyli dodajemy sobie, właściwie możemy w tej sekcji dodać kolejny plusik. Tam był kolejny obrazek, wybierz obrazek, wgrywamy ten obrazek, centrujemy go. Teraz dodajemy sobie ten tytuł. Ustawiamy centralnie i ustawiamy kolor na biały. Moglibyśmy też przy okazji tutaj zmniejszyć odstęp ustawić na brak. Tak samo z dołu też jest brak, OK. A, obrazek po prostu jest taki wysoki. OK. Tutaj zwiększmy sobie tytuł na coś takiego i dopełnienie wpiszmy na -30. Nie w dopełnieniu, tylko w marginesie. Możemy ustawić sobie minusowy -30 pikseli albo 60. Żeby on był bliżej, może trochę za duży ten znak jest teraz w stylach 2XL dajmy. OK, teraz dodajmy jeszcze taki tekst. Zaznaczamy tutaj sobie sekcję, plusik, kolejny tekst i wklejamy. Ustawmy na kolor biały, żeby był widoczny. I zmieńmy go sobie na akapit. Też wyrównajmy centralnie. Obejrzyj krótki film, aby dowiedzieć się co dalej. OK. Tu teraz możemy sobie dodać filmik. Szukamy sobie wideo. O, jest film. I ja bym chciał tutaj dodać adres do jakiegoś filmiku. Ja tu później wrzucę odpowiedni filmik, ale chcę Ci pokazać po prostu, jak sobie dodać taki filmik. Więc sobie wchodzę w wideo, klikam pierwszy link, udostępnij, kopiuję ten link i teraz wklejam sobie ten link. Klikam zapisz i przejdźmy sobie do podglądu tej strony. A jak widać, mamy dodany ten filmik. Moglibyśmy właściwie go trochę pomniejszyć, więc dodajmy sobie nowy układ wierszy. Z maksymalną szerokością 1280 pikseli. Kolor. Ustawmy ten nasz granat i przerzućmy sobie tutaj ten link, to wideo
i mamy nasze wideo. Tu oczywiście będzie podlinkowane inne wideo, ale chcę Ci pokazać po prostu, jak można coś takiego dodać. Jeszcze mamy dodanie takiej informacji, więc dodajemy sobie kolejny układ wierszy, albo w tym układzie wierszy możemy w tej sekcji po formularzu dodać. A możemy to zrobić za pomocą listy ikonek i mamy sprawdź swoją skrzynkę e-mailową. Wklejamy styl, kolor ikonki na biały. Tutaj wchodzimy kolor ikonki, tutaj możemy ustawić na biały, to wtedy całość, nie, momencik, stylizacja tekstu, przepraszam, trochę się zakręciłem. I zwiększmy sobie takie coś, zmieńmy ikonkę na jakiegoś e-maila, poszukajmy jakiejś ikonki maila, mail, możemy wpisać, będzie prościej. I ikonkę sobie możemy zmienić na pomarańczową, czyli kopiuję sobie ten kolor, skąd ja go teraz skopiuję. Ustawmy sobie ikonkę na kolor pomarańczowy. Możemy zwiększyć ją, powiedzmy do 80 pikseli i wyśrodkujmy to wszystko nie do lewej, tylko do środka, tak jak na projekcie. I mamy jeszcze dodanie jednego tekstu. Klikamy sobie w sekcję, plusik, tekst, sklejamy tekst i zmieńmy kolor na biały oraz z H2 na zwykły akapit i wyśrodkujmy. No i mamy stronę naszą podziękowania. Tutaj stopki nie będę dodawał, bo jest ona niepotrzebna. I jak widzimy, nasza strona podziękowania jest już gotowa. Czy na mobile musimy coś zmieniać? Wydaje mi się, że nie. Jest ok. Więc jak widać, strona jest responsywna, skalowalna. I teraz chciałem Ci jeszcze pokazać właśnie mini audyt www. Jak to wszystko teraz działa. Przemek biuro@spmedia.pl. Wyrażam zgodę. Odbierz darmowy audyt. I widzisz, trafiliśmy na naszą stronę podziękowania. Teraz na skrzynkę pocztową powinien trafić do nas mail. No i trafił do nas mail, w którym mam informację, że można wypełnić formularz, który sobie już wcześniej przygotowałem w narzędziu Formly, w które wystarczy uzupełnić i uzupełniając taki formularz możesz trafić na mój audyt Twojej strony. Jak widzisz, stworzenie takiego landing page'a wcale nie jest trudne. Wystarczy mieć WordPressa z Cadence'em i idzie to zrobić dosłownie w parę minut. Chciałbym przy okazji Ciebie zachęcić, jeżeli masz już swoją stronę internetową, do zgłoszenia jej właśnie do takiego audytu. Będę tworzył sobie odcinki takie specjalne, w których właśnie będę analizował Wasze podstrony, Wasze strony. Być może akurat przeanalizuję Twoją stronę, powiem, co warto by było w niej zmienić, co jest w porządku. Warto skorzystać z takiej oferty. W szczególności, że jest to całkowicie za darmo. Daj znać w komentarzu, czy Ci się wszystko podobało, czy chciałbyś, żebym nagrał jakiś konkretny odcinek. Tymczasem daj łapkę w górę i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki i na razie.